Cześć, witam Was Energik w recenzji gry Mass Effect Andromeda. I przede mną dosyć trudne zadanie, ponieważ gra została już skazana przez różnych tam sapaczy na internetach, którzy najczęściej nie grali w ten tytuł. Ja wystawiałem swoje ocenę tej grze, jak widzieliście na Facebooku, 8 na 10, co jest dosyć wysoką oceną, jeżeli poczytacie negatywne komentarze, ale postaram się to uzasadnić. Nie jest oczywiście tak, że gra jest pozbawiona błędów i problemów, bo gra ma gigantyczne problemy w mojej opinii, ale no właśnie, ale co? Dojdziemy do tego później. Mass Effect Andromeda jest jakby, znaczy tak zakładam, że to będzie nowe rozpoczęcie kolejnej trylogii z uniwersum Mass Effect. Pierwsza trylogia nazwijmy ją Sheparda, była ogólnie nierówna. Pierwsza część była w mojej opinii niezła, ze strasznie denerwującymi momentami, na przykład eksploracja tych planet, przedłużające się loadingi w tych windach, uczucie na początku zagubienia, na samym początku gry. Dopiero w drugiej części BioWare wydaje mi się, że wysłuchał tych głosów krytyki i stworzył jedną chyba z najfajniejszych części, bo z tej całej trylogii chyba wydaje mi się, że ta druga część była najlepsza, najbardziej mi się podobała, przynajmniej w moim wypadku. No i potem zamknął tą trylogię trzecią częścią, która miała to zakończenie, które dobrze pamiętacie, ale było to tak troszkę nierówno. Mass Effect Andromeda jest grą, która właściwie rozpoczyna się, wracamy do punktu zero. Mamy arki, które zostały wysłane z naszej galaktyki do galaktyki Andromedy, aby tam osiedlić się i stworzyć nowe kolonie ludzi, Turian, tych wszystkich ras, które tam się w Mass Effectie przewijały. I sam pomysł jest całkiem niezły. Dostajemy bohatera, Raidera, który może być ponownie kobietą albo mężczyzną. Jednak tutaj jest ten problem, wydaje mi się, że wielu graczy szuka w głównym bohaterze Sheparda. To nie jest Shepard, to jest ktoś zupełnie inny. Shepard był taką osobą mocno, znaczy postacią, która była taka już, można powiedzieć, doświadczona. Ryder jest takim, można powiedzieć, takim trochę szczeniakiem, ale tutaj w mojej opinii też wpłynęło to na parę pozytywnych aspektów dzięki temu w Mass Effectie. No ale nie uprzedzajmy faktów. Tak czy tak, nasze arki, czy też jedna arka z ludźmi przybywa do galaktyki Andromedy, zostaje zaatakowana przez tajemniczą rasę Ketów, którzy są takim nową tą rasą złych, no i oni mają takiego przywódcę, Archonta, który jest, dowodzi tymi wszystkimi, całą tą rasą. Mamy też nową rasę, która jest pokojowo nastawiona, którą potem spotkamy się później, która też będzie tutaj miała niebagatelny wpływ, a i też będzie tutaj powodem bardzo fajnego twistu fabularnego, gdzieś tak w połowie tytułu. Pierwszy Mass Effect, znaczy Mass Effect Andromeda jest taką grą, która sporo starała się wziąć z tego pierwszego Mass Effecta. Wraca oczywiście skanowanie planet i gra jest troszkę inaczej skonstruowana niż poprzednie Mass Effecty. Autor, czy też twórca, jeden z twórców chyba BioWare wspomniał, że nie nazwałby Mass Effecta Andromeda sandboxem. Ja rozumiem, o co mu chodziło, bo ogólnie jeżeli spojrzymy na grę, to nie jest ona sandboxem. Aczkolwiek każda z planet, którą odwiedzimy, a tych planet jest chyba 5, o ile dobrze pamiętam, oferująca oczywiście zupełnie różne widoczki, bo jest i planeta lodowa, jest planeta pustynna i taka, w której jest dżungla. No, każda ta planet oferuje troszkę inne doznania estetyczno-graficzne, ale każda ta planeta jest jakby takim sandboxem, takim można powiedzieć mini sandboxem, gdzie poruszamy się po tej planecie tym pojazdem, który się nazywa Nomad i możemy wykonywać jakieś zadania poboczne. Także jeżeli spojrzymy na to globalnie, to gra faktycznie nie jest sandboxem, ona się składa z takich malutkich sandboxików właśnie z tych planet. Wiele osób zarzucało oczywiście problemy techniczne. Przyznam szczerze, że gdy pierwszy raz odpaliłem Mass Effecta, gdy jeszcze nie wyszło tam większość tych patchy, no faktycznie wyglądało to biednie. Szczególnie postacie, które wyglądały gorzej niż w pierwszej trylogii Mass Effect. Nie wiem, jak to się udało zrobić, ale postacie w pierwszym Mass Effectie wyglądały lepiej niż te w Andromedzie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że po
iluś tam patchach, nie wiem ilu, bo nie śledzę tutaj pod tym kątem gry. Postacie są już, wyglądają w miarę normalnie, można grać bez takiej uczucia, że ktoś tutaj coś odwalił, jakąś lipę. I można już teraz spokojnie, wydaje mi się, grać. Zapewne oglądaliście te wszystkie śmieszne gify z glitchami, z problemami, że postacie poruszają się jak małpy, że tam coś im się dzieje z twarzą. Mnie osobiście same te glitche dotykały w innym aspekcie, bo może nie w tym, co widziałem na gifach, ale glitche są, jest ich dosyć dużo, nadal jest ich bardzo dużo. Jednak nie są to glitche, które jakoś wpływają na komfort rozgrywki. Częściej po prostu można powiedzieć, że są takie nie do końca przeszkadzajki. No są po prostu, są one gdzieś tam z boku, czy nawet widzisz je często, ale nie wpływają one w mojej opinii aż tak źle na rozgrywkę. Ok, co w mojej opinii w Mass Effectie nie wyszło? Przede wszystkim rozpoczynając grę, gdy lądujesz w tej galaktyce Andromedy, jesteś zawalony ogromną masą, toną przeróżnych informacji. To po części tak, jak było w pierwszym Mass Effectie, gdy lądowałeś na Cytadeli pierwszy raz i byłeś niesamowicie przytłoczony ilością informacji, że możesz z tyloma osobami pogadać, że to ona jest tak ogromna, że możesz jechać tu, tam, zwiedzić to i to. Podobnie jest tutaj. Czułem takie przytłoczenie tą całą masą informacji, które zostały na mnie zrzucone na samym początku gry. Wolałbym, żeby one były wprowadzane co jakiś czas, tak? Nie od razu, tylko tak porcjami. A tutaj zostaje Ci to zwalone wszystko na łeb, no i musisz to wszystko ogarnąć. Mass Effect to też gra, w której mamy sporo zadań pobocznych. W pierwszej trylogii też były te zadania poboczne, ale tutaj widać, że tych zadań pobocznych jest więcej. Wiele osób mówi, że te zadania poboczne są kiepskie. Ja muszę przyznać, że one są fajnie, niektóre zadania są przemyślane, bo i nie wiem, musimy dowieść na przykład, że jeden z Turian jest niewinny, że nie popełnił morderstwa. Mamy te zadania, które są, można powiedzieć, w jakiś sposób tak troszkę bardziej złożone. Nie polegają one tylko, że idź z miejsca A do miejsca B i zadanie wykonane. Często wymagają one na przykład odwiedzenia jakiejś planety, żeby zebrać jakieś potrzebne informacje do rozwiązania zadania. Muszę przyznać, że tutaj niektóre z tych zadania są naprawdę ciekawe. Jednak z problemem z tymi zadaniami mam taki, z zadaniami pobocznymi, że 90% z nich kończy się strzelaniną. I to jest pierwszy mój podstawowy problem z Mass Effectem. Pierwsza trylogia Mass Effecta nie była grą, w której strzelanie było jakoś najważniejszą rzeczą. Liczyła się ta eksploracja, liczyła się historia. Mass Effect Andromeda to gra, która bardzo silnie stawia na strzelanie. Rzekłbym nawet, że to jest bardziej strzelanina niż gra, taka gra, która była tymi pierwszymi Mass Effectami. Strzelanie jest strasznie dużo i jest ono zrealizowane tak sobie. Jeżeli oglądaliście pierwsze trailery z Mass Effect Andromeda, to pewno niektórzy z Was się zdziwili, dlaczego BioWare w trailerach postawił tak dużo na strzelanie. No bo tutaj strzelanie jest główną kwintesencją całej gry. Większość zadań, większość rzeczy, które masz do wykonania na jakiejkolwiek planecie, i tak zbiega się do tego, że musisz strzelać. Zresztą chyba autorzy sami wiedzieli, że tego strzelania jest dosyć dużo, bo dodali wzorem Gears of War możliwość chowania się za przeszkodami. To jest też ten problem, który strasznie mi na początku przeszkadzał, że za dużo gra stawia na właśnie rozwiązania siłowe, na strzelanie, na pokonywanie wrogów. Myślę, że tam w całej grze to pokonujesz, nie wiem, więcej tych wszystkich, właściwie tam w pierwszych godzinach więcej pokonujesz zabijasz tych wrogów niż w całej trylogii Mass Effect tej pierwszej. Miałem takie właśnie wrażenie, że tak się dzieje. I tutaj jest ten problem, że gra za bardzo stara się pójść w stronę strzelaniny, co nie do końca mi przypadło do gustu. Innym problemem, który na początku miałem, powiem Wam szczerze, że gdy grasz na Mass Effecta, na początku ta ocena, którą chciałbyś tej grze wystawić, jest o wiele niższa niż to, co ja powiedziałem, 8 na 10, ale jeżeli na samym początku grasz, to ta ocena jest naprawdę niska, bo na przykład takie
podam przykład, na przykład sterowanie nomadem. To jest taki pojazd, który może poruszać się po planecie, gdzie możemy dostać się, no bo na piechotę to jest dosyć daleko, możemy dostać się na jakieś bardziej oddalone placówki, gdzie możemy rozwiązać jakieś sobie tam zadania poboczne, uruchomić jakieś takie specjalne filary, które się wiążą, zresztą zaraz o tym powiem. No i na początku, kiedy ten nomad nie ma żadnych tych usprawnień, które możemy dokupić, sterowanie nim to jest po prostu masakra. Ten samochód czy ten pojazd nie umie podjechać pod najmniejszą górkę. Trzeba wtedy uruchamiać ten taki napęd na 6 kół. Wtedy ten pojazd jedzie jeszcze wolniej. I muszę przyznać, że to było przyczyną mojej niezwykłej irytacji, kiedy na planecie musiałem wsiąść w tego nomada i gdzieś się dostać, to ja byłem po prostu chory, że musiałem nim jechać. Ale z czasem, kiedy dostajesz te nowe usprawnienia i ten pojazd porusza się jakoś sprawnie po tych planetach, już to tak bardzo nie przeszkadza, a po jakimś czasie nawet sprawia, powiedzmy, jakąś przyjemność. Coś, o czym nie mogę wspomnieć, że na początku sprawiało mi jakąkolwiek przyjemność, bo mnie to strasznie irytowało. Podobnie jak w pierwszym Mass Effectie mamy też jeszcze tajemniczą rasę takich pradawnych, tutaj oni się nazywają porzuceni, no, których też tą tajemnicę dosyć szybko odgadujemy, czym są tajemnicze tamte budowle, które zamieścili na przeróżnych planetach. I to też jest fajne. Problemem tutaj z kolei jest to, że musimy odwiedzić, jeżeli chcemy zrobić tam powiedzmy na 100% grę. Ja od razu dodam, że zrobiłem grę na 71%. Także ograłem większość tych, znaczy sporo tych zadań pobocznych i rozwiązałem sporo tych zagadek. Problemem tu jest taki, problemem z tymi przedwiecznymi, czy też pradawnymi jest taki, czy też tą rasą tych pradawnych jest taki, że odwiedzamy co jakiś czas takie ich świątynie, bazy, ciężko powiedzieć. I każda ta baza wygląda tak samo. I nie powiem, żeby ona mnie zachwyciła za pierwszym razem, gdy ją zobaczyłem. Dość nudne poziomy, kiedy chodzi się po tej bazie tych porzuconych, tych obcych, takich pradawnych. Każda ta baza wygląda tak samo i jest to dosyć nudne i monotonne. Czego nie mogę powiedzieć o powierzchni planet, bo same te planety zostały naprawdę fajnie zrealizowane i czuć klimat, szczególnie na przykład widać różnicę, kiedy raz poruszasz się po planecie, która jest cała zimowa, jak Hot z Gwiezdnych Wojen, a innym razem po spalonej słońcem, właśnie takiej pustynnej planecie, na przykład po Wydmach, który jest pewnie trochę wzorowany na Tatooine. Ale widać różnicę pomiędzy tymi planetami i to mi ogólnie przypadło do gustu i fajnie mi się w to grało. Nasz bohater wskutek pewnych wydarzeń staje się tak zwanym Pathfinderem. Po polsku przetłumaczono to jako pionier. Szczerze mówiąc, no to jest coś takiego, że nasz bohater ma jakby kontakt z taką sztuczną inteligencją, która mu czasami pomaga rozwiązywać różne sytuacje. I tutaj jest ten problem, o którym powiedziałem na samym początku, że wydaje mi się, że gracze szukają Sheparda w Raiderze, a ten Raider jest taką trochę postacią bardziej, można powiedzieć, młodzieżową. To jest troszkę jak zrobiło Ubisoft w Watch Dogsach. Na początku mieliśmy tego bohatera Aidena, który był takim mrukiem, takim w ogóle niezbyt dającym się lubić ciulem. No i dostajemy tego bohatera z Watch Dogs 2, który jest takim fajnym, młodzieżowym koleżką. I tutaj wydaje mi się, że starano się podobnie zrobić, czyli tak dotrzeć troszkę do tych młodszych graczy i ten Raider tam i rzuci czasami jakimś sucharem i tam czasami tam jakiś odpowie w jakiś tam sposób, powiedzmy, taki niepoważny. Znaczy ogólnie ten ton całej tej gry wydaje mi się, że jest taki mniej troszkę poważny niż tej pierwszej trylogii Mass Effect. W mojej opinii to wypadło ok. Nie mogę powiedzieć, że mi się to nie podoba. W mojej opinii wypadło to ok. Ten bardziej lekki klimat wydaje mi się, że lepiej wpłynął na wydźwięk całości. Sporo ludzi też krytykuje dialogi. Jeżeli chodzi o same dialogi, o samą treść, nie mam do niej zarzutów. Możemy rozmawiać z postaciami, wybierając parę takich możliwości do wyboru z takiego kółka, to znacie z poprzedniej części Mass Effect. Możemy nacechować naszą odpowiedź emocjonalnie, czyli możemy na przykład powiedzieć coś tak na luzaku, czy też bardziej tak zasadniczo. Znaczy tutaj ogólnie wydaje mi się, że to wypadło dosyć fajnie. Natomiast wydaje mi się, że większość osób narzeka na to, że te rozmowy są takie dosyć drewniane, znaczy pod kątem przygotowania postaci.
No okej, BioWare nigdy jakoś nie błyszczał w scenach dialogowych i tutaj no, nie ma żadnych emocji na twarzy postaci, żadnych emocji, każda wygląda jak drewno i to jest nieważne o czym rozmawiają, czy właśnie mają uratować jakąś rasę, czy szukają śrubki od statku, ich twarze zawsze wyglądają tak samo, pozbawione są jakichkolwiek emocji. Ale tutaj powiedzmy sobie szczerze, w pierwszym Mass Effectie było tak samo. W pierwszej trylogii nie ma tutaj w mojej opinii żadnego... Znaczy no, faktem jest, że ciężko oddać emocje, tak? Trudno, żeby postacie wyrażały emocje w takiej grze powiedzmy pseudo-sandboxowej jak Mass Effect, jak na przykład w Uncharted 4, tak? W sandboxach to jest troszkę inaczej. Sami zresztą widzieliście, że taki tytuł ogromny jak Horizon też no, te dialogi nie pykły w dialogach, nie pykło w dialogach niestety tutaj za bardzo i w Mass Effectie też, no ja tutaj składam to na karb, że no RPG takie sandboxowe, no jakimiś kierują się swoimi zasadami, gdzie no nie wszystko znaczy nie jest tutaj największy nacisk na grafikę, która w mojej opinii i tak w Mass Effectie jest całkiem przyjemna i całkiem spoko to wszystko wygląda. Także sama ta rozgrywka w Mass Effectie muszę przyznać, że interesowała mnie. Po jakimś czasie strasznie się wkręciłem. Grę skończyłem w 39 godzin, o ile dobrze pamiętam. I pod koniec byłem już bardzo wkręcony w tą historię. Ale sam początek, sam próg wejścia jest dosyć ciężki i trzeba przebrnąć przez jakieś, no wcale nie mało, bo myślę, że około 10-15 godzin, zanim zaczniemy rozumieć całe zasady rządzące tą grą i zaczniemy się wkręcać w historię. Bo na samym początku jest naprawdę ciężko i osoba, która grała 2 godzinki w Mass Effecta może stwierdzić, że to jest crap. I ja z tym się całkowicie zgadzam, bo faktycznie wolno się ta gra rozkręca i trzeba jej dać czas, żeby tą grę polubić. Ale po jakimś czasie naprawdę byłem mocno już zainteresowany i zaintrygowany historią, zwłaszcza, że tam, tak jak wspomniałem, później mamy taki dosyć fajny twist fabularny i byłem zainteresowany, co będzie dalej i jak się będzie ta historia Rydera toczyła. Podobnie jak w poprzednich częściach Mass Effecta mamy oczywiście naszą taką ekipę, którzy poruszają się na statku. Pamiętacie, wcześniej był taki statek, tutaj mamy statek Tempest, który też się porusza po różnych planetach. No i mamy całą tą ekipę, gdzie możemy sobie wybrać, z którymi bohaterami chcemy walczyć. Tak? Właściwie jest po jednej postaci z każdej rasy, tylko że ludzi jest chyba tam troszkę więcej. Można oczywiście też próbować romansować i z facetami, i z kobietami, także tutaj jest pełna dowolność. I oczywiście budować takie relacje pomiędzy naszymi bohaterami. I to też mi się podobało, bo tutaj faktycznie czuć było te relacje pomiędzy poszczególnymi bohaterami. Fajnie jest to zrobione na przykład, kiedy poruszasz się nomadem i masz, powiedzmy, ja akurat jeździłem zawsze z Krogiem, z Kroganem i z Turianem i te postacie w trakcie podróży pojazdem rozmawiają ze sobą o jakichś tam pierdołach. To są zazwyczaj 2-3 zdania, ale pokazują, że jakoś tak buduje się między nimi jakaś... Przynajmniej to jest takie oczywiście troszkę oszukane, bo to nie ma żadnego wpływu na fabułę i te wiadomości, czy te dialogi zaczynają się po jakimś czasie powtarzać, ale buduje to taką więź, że sprawia wrażenie, że buduje się jakaś więź pomiędzy tymi bohaterami i to też ogólnie przypadło mi do gustu. Ok, jakie jeszcze mamy zadania poboczne oprócz tych, co wspomniałem? No tutaj nie mogę powiedzieć, że jakoś BioWare błyszczy pod kątem zadań pobocznych. Oczywiście oprócz takich fabularnych zadań pobocznych, których jest bardzo dużo i tak jak powiedziałem, są bardzo zróżnicowane. Mamy możliwość odwiedzania tych obcych właśnie jakichś budowli. Mamy możliwość pacyfikowania przeróżnych jakichś tam baz, tych ketów czy jakichś innych. No, to jest właściwie tak, że wiecie, wzorem właściwie nie, to jest troszkę inaczej zrobione, że po prostu masz jakąś bazę, możesz ją spacyfikować, zebrać doświadczenie, zebrać jakieś przedmioty i jedziesz dalej, tak? Także tak to mniej więcej wygląda i to sprawia, że cały czas masz wrażenie przynajmniej, że cały czas jest dużo do roboty, że cały czas masz coś do roboty, że gdzieś musisz jechać, że gdzieś coś musisz zrobić, ale to jest też takie troszkę uczucie oszukane, bo te elementy takie są mocno opcjonalne i nie musisz tego wcale wykonywać. Podsumowując, Andromeda jest
bardzo fajną grą, ale niekoniecznie dobrym Mass Effectem. Owszem, stara się jakby łączyć z uniwersum Mass Effecta poprzez te wszystkie postacie, które występują przez te wszystkie, poprzez te wszystkie rasy, które występują, które znamy z wcześniejszych części, ale nie do końca jest to dobry Mass Effect. Faktycznie zabrakło jakiegoś takiej ikry, która w pierwszym Mass Effectie była, która ciągnęła Cię do tego, żeby poznawać całą tą historię. Tutaj faktycznie to się po jakimś czasie pojawia, ale w mojej opinii za długo trzeba czekać, żeby ten element, który sprawia, że nakręca Cię cała ta fabuła i że chcesz poznać całą historię Mass Effecta, pojawia się o wiele za późno i po prostu wielu graczy, zakładam, że zanim do tego dojdziesz, po prostu zrezygnuje, bo będzie mocno znużonych, tak? Pepper przyszedł. Niektóre elementy też w mojej opinii, no tak jak mówię, no też mi się nie podoba to, że gra zmieniła się w typową strzelankę, co w mojej opinii troszkę jest taką obrazą Mass Effecta. Ale też wychodzę z założenia, że wydaje mi się, że twórcy po prostu chcieli dotrzeć do jak największej rzeszy młodszych graczy, którzy niekoniecznie chcą czytać czy słuchać całych gigantycznych dialogów, tylko po prostu, żeby było dużo akcji, tak? Także tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście nie zmuszam nikogo do sięgania po Mass Effecta, to powiem tylko tak. Sytuacja się powtarza jak z pierwszą trylogią Mass Effecta. Pierwszy Mass Effect nie był jakoś specjalnie rewelacyjny, był taki sobie, ale w drugiej części twórcy oczywiście poprawili mnóstwo elementów i gra była naprawdę rewelacyjna. Jednakże, jeżeli nie chcesz grać w pierwszą część, nie będę Cię do tego zmuszał, znaczy mówię o Andromedzie. Ale pamiętaj, że BioWare prawdopodobnie wierzę w to, że tak będzie, że druga część poprawi błędy pierwszej części i będzie tą najlepszą częścią. Jeżeli będziesz chciał w nią zagrać, no to granie bez znajomości części pierwszej jest bez sensu, więc i tak w którymś momencie, jeżeli będziesz chciał poznać całą historię, będziesz musiał tą część pierwszą nadrobić. Czy teraz, czy później, w tym momencie będziesz musiał. Także to już zostawiam Wam, czy chcecie grać, czy nie. W mojej opinii grało mi się bardzo fajnie. Po przekroczeniu tego progu wejścia, który, tak jak już wspominam, powinien być o wiele, wiele wcześniej. I ocena 8 na 10 wydaje mi się, że jest oceną adekwatną, zwłaszcza, że ta historia z czasem, tak jak mówię, zaczyna się wkręcać, kiedy już masz jakoś tam bardziej rozbudowaną postać, bo tutaj też jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, w sumie z tym strzelaniem, zapomniałem, że na początku strzelanie to jest trochę jak w Gears of War, gdzie wróg przyjmuje cały magazynek amunicji i nie pada, tylko że w Gears of War to się sprawdzało i było takim elementem fajnym, a tutaj niekoniecznie. Na samym początku, gdy walczysz z ketami, oni przyjmują całe wory, całe wagony na siebie amunicji, zanim zginą, to strasznie irytuje i minie sporo czasu, zanim Twoja broń, Twoje doświadczenie umożliwi to, żeby szybciej pacyfikować tych wrogów i wtedy już ta walka może tak bardzo nie męczy, ale na samym początku strasznie ta walka męczy i jest taka monotonna, siermiężna i długa, po prostu jest długa. Tak jak mówię, gra nie pozbawiona wad, niektóre dosyć poważne, ale jeżeli patrzę globalnie na to i na cały czas spędzony z grą, to muszę przyznać, że bawiłem się bardzo fajnie. W mojej głowie pozostały bardziej te fajne rzeczy w Mass Effectie niż to, co mi się podobało, stąd też taka wysoka ocena. Oczywiście nie musicie się z nią zgadzać, po części dlatego, że internet już wydał wyrok na Mass Effect Andromeda i moja recenzja nic w tym nie zmieni. I mam nadzieję, że nakreśliłem Wam, dlaczego, co mi się podobało, co mi się nie podobało, dlaczego taka wysoka ocena i tak jak mówię, gra zyskuje tym więcej, im więcej w nią grasz. Im dłużej w nią grasz, tym bardziej Cię wkręca i zaczynasz bardziej doceniać historię przygotowaną przez BioWare. Jeżeli pograsz 2 godziny, nie masz szans, żeby Cię wkręciło to, żebyś zaczął wybaczać te błędy, które są na początku. To przychodzi z czasem. Taka niestety sytuacja, że tak w tej grze niestety jest. No i co mogę zrobić? No nic nie zrobię. Oczywiście gra też posiada, już na koniec powiem, te wybory moralne, ale nie są one tak znaczące, jak w mojej opinii, nie są tak znaczące, jak były w pierwszym Mass Effectie. Pamiętam, gdy grałem chyba w drugą część, jak trząsłem dupą, żeby nie zginął Garus, jak tam trzeba było go gdzieś wysłać, czy tam musiałem wysłać kogoś z drużyny,
to jak bardzo trząsłem dupą, żeby nie zginął, bo tam było oczywiście, jak zginęła jakaś postać, no to było permanentne, tak? Tutaj tych wyborów jakby, znaczy są te wybory moralne i one są zazwyczaj ciężkie do jednoznacznie określić, bo to jest trochę tak, że każdy ma swoje racje i co wybierzesz, tak? Natomiast te wybory mają marny wpływ na całą fabułę. Nie ma takich wyborów ciężkich, że nagle ginie ci któryś z bohaterów i nie masz już możliwości podróżowania z nim. Nie ma takich wyborów. Raczej wybory są takie, powiedzmy, związane jakimiś zadaniami pobocznymi, które no tak naprawdę nie za bardzo cię obchodzą, co wybierzesz. Nie mają one żadnego wpływu. Czy wybierzesz jedno, czy wybierzesz drugie, dostaniesz troszkę inny dialog na koniec questa. Quest i tak się zaliczy, ale nie ma tutaj żadnych konsekwencji swoich czynów. Może będzie w drugiej części, zobaczymy. Niemniej jednak, no cóż, Mass Effect Andromeda całkiem spoko gra. Myślę, że jeszcze wrócę do Andromedy, żeby troszkę tam jeszcze pocisnąć. Nie wiem, czy będę robił na 100%, nie wiem, czy będzie mi się chciało, bo niektóre elementy gry niestety są dosyć monotonne, na przykład skanowanie planet, to można zasnąć. Ale myślę, że jeszcze wrócę do Andromedy i tam trochę tych zadań pobocznych pocisnę, żeby jeszcze troszkę w tym uniwersum pobyć. Niemniej, polecam, ale ludziom cierpliwym. Dobra gra, niekoniecznie dobry Mass Effect. To tyle. Zostawcie swoje oczywiście spostrzeżenia na temat gry. Interesują mnie oczywiście komentarze od osób, które grały. Czy pokrywają się z moimi, czy raczej uważacie, że jest to kompletny krap. No myślę, że osoba, która będzie chciała obejrzeć ten film, też zachęcam do czytania komentarzy, bo niekoniecznie te komentarze pokrywają się z moim zdaniem i można sobie wyrobić jakąś tam opinię w oparciu o większą liczbę głosów, czy większą liczbę różnych opinii. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.